Dzień dobry, witajcie. Dziś przeniesiemy się do XIII-wiecznej Europy Północnej, na tereny zamieszkiwane przez Bałtów, Prusów, a także rosnące siły zakonów rycerskich. Naszym głównym tematem będzie bitwa pod Szawlami, która miała miejsce 22 września 1236 roku. To wydarzenie stanowiło przełom w dziejach Bałtyku, ponieważ było nie tylko starciem między wojownikami pogańskimi a zakonem rycerskim, ale również symbolem zmieniających się sił w regionie. Bitwa pod Szawlami doprowadziła do upadku zakonu kawalerów mieczowych i miała kluczowy wpływ na rozwój krzyżaków. Aby lepiej zrozumieć, co doprowadziło do tej bitwy, warto przypomnieć sobie ówczesne realia. Na przełomie XII i XIII wieku Europa była w ogniu chrystianizacji, a Kościół katolicki i monarchie zachodnie uznawały Bałtyk za ostatni region do podbicia i nawrócenia. W tym celu powstały dwa zakony rycerskie: zakon kawalerów mieczowych i zakon krzyżacki. Zakon kawalerów mieczowych, założony w 1202 roku, składał się głównie z niemieckich rycerzy, którzy w imieniu Kościoła katolickiego prowadzili misję chrystianizacji pogańskich plemion na terenach dzisiejszej Łotwy i Estonii. Zakonnicy chcieli poszerzyć swoje wpływy i podporządkować sobie lokalne ludy, a także przejąć kontrolę nad handlem na Bałtyku. Po drugiej stronie tego konfliktu znajdowały się plemiona Bałtów, Żmudzinów i Litwinów, którzy nie zamierzali oddać swojej niezależności ani tradycji religijnych. W 1236 roku zakon kawalerów mieczowych zorganizował wyprawę na tereny litewskie, pragnąc przejąć kontrolę nad tą częścią Bałtyku. Przede wszystkim chcieli powstrzymać najazdy litewskie na swoje ziemie i wzmocnić pozycję w regionie. Początkowo wszystko szło po ich myśli. Rabowali wsie, zdobywali łupy i spalili pogańskie świątynie. Jednak podczas odwrotu sytuacja zaczęła się komplikować. Litewscy wojownicy po zgromadzeniu swoich sił przygotowali zasadzkę. Rycerze kawalerów mieczowych, wyczerpani długą podróżą i obciążeni łupami, napotkali oddziały litewskie nad rzeką Saule w pobliżu dzisiejszego miasta Szawle. Wojska zakonu natknęły się na grupę rycerzy przy brodzie, którzy byli zdecydowani stawić im opór. Kawalerowie mieczowi, obawiając się ryzyka utraty koni na bagnistym terenie, nie chcieli atakować, a rycerze z Holsztyna odmówili zejścia z koni i walki pieszej. Rycerze obu stron zmuszeni byli rozbić obóz na noc. Następnego dnia, w dzień świętego Maurycego, przybyły do obozu główne siły Żmudzinów i Litwinów, prawdopodobnie pod wodzą księcia Wiginta. 22 września 1236 roku doszło do decydującego starcia. Siły pogan, lżej opancerzone, skutecznie zaatakowały lżejszą piechotę zakonników, zmuszając ich do odwrotu. Rycerze w pełnym rynsztunku, w tym także mistrz zakonu Folkwin, zostali zabici w walce. Ci, którzy próbowali uciec do Rygi, również padli z rąk pogan. Przewaga Litwinów i Żmudzinów, wynikająca z doskonałej znajomości terenu i większej mobilności, zniweczyły plany zakonników, pozostawiając ich w wyraźnie słabszej pozycji. Najważniejszą rolą w tej bitwie odegrała taktyka. Bałtowie zastosowali manewr okrążenia, odcinając zakonników od możliwości ucieczki i zmuszając ich do walki w trudnym terenie. Rycerze odziani w ciężkie zbroje mieli trudności z poruszaniem się w bagiennych rejonach przy rzece, co zmniejszyło ich zdolności bojowe.
Litewscy wojownicy, lżejsi i bardziej zwrotni, atakowali z zaskoczenia i z wykorzystaniem przewagi terenowej. Bitwa pod Szawlami zakończyła się druzgocącą klęską dla zakonu kawalerów mieczowych. Szacuje się, że w bitwie zginęła większość rycerzy, w tym także mistrz zakonu Folkwin. Ten cios osłabił zakon na tyle, że dalsze jego istnienie stało się wątpliwe. W wyniku tej klęski zakon kawalerów mieczowych przestał istnieć jako samodzielna jednostka. Papież Grzegorz IX zarządził włączenie resztek kawalerów mieczowych do zakonu krzyżackiego. Ostatecznie w 1237 roku doszło do unii zakonów, a krzyżacy przyjęli ich misję w regionie Bałtyku. Unia kawalerów mieczowych z krzyżakami miała kluczowe znaczenie dla historii Prus i Bałtyku. Nowy, silniejszy zakon zyskał większe zasoby i możliwości, by skuteczniej prowadzić działania militarne i chrystianizację. W ten sposób krzyżacy stali się jedną z dominujących sił w tych rejonach, co w dalszych latach doprowadziło do konfliktów z Polską i Litwą. Dla Litwinów i innych plemion pogańskich bitwa pod Szawlami była natomiast wielkim triumfem. Była symbolem oporu i niezłomności, pokazując, że lokalne ludy mogą skutecznie przeciwstawić się potędze zakonów rycerskich. Bitwa pod Szawlami miała olbrzymi wpływ na historię Bałtyku. Stała się przestrogą dla zakonów rycerskich, a także punktem zwrotnym, który doprowadził do konsolidacji sił krzyżackich. Dla ludów bałtyckich była symbolem obrony ich tożsamości i niezależności. To wydarzenie, choć może mniej znane niż inne średniowieczne bitwy, miało dalekosiężne konsekwencje dla układu sił w regionie i odegrało ważną rolę w kształtowaniu przyszłości Prus, Litwy i Polski. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zainteresował Was temat tej mniej znanej, ale niezwykle ważnej bitwy średniowiecznej Europy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.